the battle to them. Witajcie gracze Rise of Kingdoms, witajcie widzowie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wiecznym takim problemie, o którym nieraz gracze pytali też mnie, was. Jak tworzyć gear? Czy iść w kulty, czy zrobić kryta? Jak po prostu za to się wziąć, nie? I jak to jakby tak wyrobić? Ja tutaj trochę opowiem na tym, co ja mam na koncie. Opowiem o tym, jak ja to w tym momencie widzę, bo też mnie czeka taka decyzja a propos, jak skultować, czy też skritować dany gear. I co będzie najlepszą opcją, też jeżeli kwestia materiałów, przygotowanie do KVK, jak najlepiej to po prostu zrobić, nie? I mi się zdaje, że tu będzie taki otwarty temat, jeżeli będziecie mieli jakieś swoje pomysły i swoje odpowiedzi, no to fajnie, jakbyście też tutaj w komentarzach albo jakby tak powiedzieć w jakichkolwiek informacjach do mnie podesłali, bo ja chciałbym się jakby tak z wami taką wiedzą wymienić, bo też chciałbym poznać waszą opinię, co robić dalej, bo jak i na tutaj Optimusie lub też na Bumblebee będę jakby tak powiedzieć tutaj to tworzył i rozwijał, więc no ja pójdę po prostu w tą stronę, nie? No i ostatecznie będę musiał za niedługo podjąć decyzję, no bo mobilizacja sojuszu już jest tutaj za rogiem, jak widzicie, więc będzie trzeba tutaj troszeczkę tego porobić. I mi się zdaje, że już pomalutku kultować ten gier. Ogólnie myślałem, że przykultować lub też przykrytować ten gier, myślałem, że teraz po prostu nazadłem w kanionie, ale przez to, że migrowałem, jakby tak powiedzieć, w połowie tego wszystkiego jestem skwalifikowany na 183 miejscu, bo po prostu mi nie policzyło 3 dni, jeżeli chodzi o punkty, więc jestem o te ponad, no chyba z 5000 punktów do tyłu, jak nie więcej. I po prostu nie mogę być, no w kanionie w tym momencie jestem tutaj, którym? O, w tym momencie jestem na pierwszym miejscu, ale wiadomo, że to się może zmienić. No i co, no i po prostu tu staram się jakby tak powiedzieć z wami też przegadać parę tematów i pokażę wam, jakie ja mam opcje, jakie są moje przemyślenia. A jeżeli ktoś z was będzie miał coś ciekawego do przekazania dla mnie, no to bardzo będzie mi miło z wami o tym podyskutować w komentarzach, nawet na privie, jakbyście chcieli się do mnie odezwać i żebyśmy porozmawiali na ten temat. Byłoby mi bardzo miło. No i co, przejdźmy do tematu, dobra? Ogólnie tak, mamy tutaj kwestię przebudzenia i mamy też kwestię krytowania gear. No i tak, w tym momencie, jeżeli przebudzenie, wiem, że na pewno jest jedna rzecz, którą zrobię na pewno, czyli przebudzę do 5 poziomu tutaj czapeczkę, bo ona jest dumachana jest po prostu na krycie, więc to będzie już maksymalizowane od razu. Jeżeli chodzi o kawalerzystę, no to tutaj mamy tak, albo kult 5 idzie w broń, albo krytujemy tą broń. Będziemy mieli taką albo taką opcję i tu się po prostu zastanawiałem, czy po prostu zrobić kryta na broni bezpośrednio, bo jak zrobię na tutaj, to wiecie, no jest szansa, że mi kryt nie 100%, a jest szansa, że będę miał 25%, więc wiecie, tu czasem jest tak, że w 90% do 3 razy sztuka się udaje krytnąć, jak 3 razy używamy. No ale to też kosztuje trochę materiału. Wiadomo, krytowaniem a kultowanie, no jest dużo droższe, jest kultowanie, nie? Więc w tym momencie tutaj się na tym muszę zastanowić, jak wyciągnąć jak najwięcej, żeby po prostu to przygotować to moje, jakby tak powiedzieć, konto do KVK. Przepraszam, sobie wyszedłem z tego. Więc tak, jeżeli chodzi o znowu ringi, wejdziemy sobie tylko po prostu w akcesoria. Jak widzicie, większość ringów mam tutaj na jedynkach, damy sobie tylko przebudzenie. Więc tutaj można byłoby pójść i przebudzić się jakby na Ragnarze do 3, no bo wtedy limit jednostek nam wzrasta na obydwu. Tutaj oczywiście też możemy pójść na Arturze lub Zyliangu dać do 2, bo też to dużo materiałów nie kosztuje. Ja ogólnie tak na oko mam chyba gdzieś, nie wiem czy dobrze wtedy liczyliśmy z chłopakami, ale chyba gdzieś mieliśmy, gdzieś chyba 400 materiałów jest do wykorzystania. Mogę się mylić, więc jeżeli się mylę, to wam to potem jak będę to tworzył, to oczywiście też nakreślę. No ale jest też opcja kultowania ringów, tak jak widzicie, tu mamy po 5 szkicy z każdego, jest też do wykorzystania 800 monet na kolejne KVK, jakbyśmy chcieli coś tam robić. No akcesoria są bardzo drogie przy kultowaniu, już nie mówię o krytowaniu, no, ale też z drugiej strony można pójść w kryta, nie? Ale jeżeli pójdziemy w krytowanie akcesoriów,
No to tak widzicie, to też jest wszystko od zera, czyli też jest szansa na to, że critnie od razu, a jest szansa, że będzie 25. A materiałowo mi się zdaje, że tutaj co, mamy 20-20 przykładowo, tak, jakbyśmy to krytowali. Ragnar ma kryta, więc od Ragnara tu nie widzicie Ringa i Horna, bo tam są skrytowane, więc tam po prostu dlatego mówiłem o kultach przy tych dwóch. Tak tutaj macie. Tutaj właśnie myślałem, żeby pójść do tego, no ale tu mamy 20, 15, 15. Czyli mamy 20, 15, 15 za trzeci poziom w kultach. Tu za udoskonalenie ringów, czyli za kryta idzie nam no więcej. Więc tutaj w sumie na tą chwilę ringi by wychodziło na to, żebyśmy mogli to kultować, jeżeli chodzi właśnie o Ragnara. Tutaj jeżeli chodzi o te Artura lub te Zillianga, no to też wchodzi troszeczkę mniej materiałów, nie? To patrzymy dalej. Jeżeli chodzi o przebudzenie. Mieliśmy już głowę, teraz wejdziemy sobie na główki. Główki już też mu pokazywałem. Z Zillianga akurat brakuje nam materiałów, czy szkicy, przepraszam. Kóło można byłoby zrobić do 2, atak kawalerii, na tym trzeba się zastanowić. Liu tak samo. Wiesz, któryś z tych pewnie będzie trzeba było wybrać. A nie, tu akurat ma tego. Aha, czy tutaj można byłoby zrobić? Dużo tego nie kosztuje. Okej. Nad tym trzeba zastanowić. Przejdźmy do chestów. Do chest tutaj możemy Ragnara, bo to dużo nie kosztuje, dać znaczy na trójkę spokojnie. Tutaj jeżeli chodzi o Liu, no to pamięć ataku wroga, nie wiem czy jest teraz sens. Tu nam brakuje, jakby tak powiedzieć, materiałów, znaczy szkicy, żeby zrobić piątkę. To mam wszystko po jedynce i też chyba nie mamy materiałów, tak. No, przejdźmy dalej, rączki. Rączki, widzicie, że tutaj można Artura też do trójki na limit jednostek, Zillianga też można na limit jednostek, Ragnara również, więc tutaj te takie 3 mi się zdaje, że są dość ważne. Przejdźmy sobie do legów. Tutaj mamy biegłość 5 na legach u kawalerzy, u Zilliangu, więc to jest też fajna opcja, ale też widzimy, że za te same pieniążki mamy legi Artura i też możemy zrobić 5. Ogólnie większość zawsze mi mówiła, jak rozmawiałem z kimkolwiek, to mówili, żeby krytować, wiadomo, głowę, znaczy kultować głowę, kultować broń, jeżeli ci nie krytować za pierwszym razem. Potem była mowa właśnie o czeście i akcesoriach, że legi, rączki, buty, znaczy buty też, no jeżeli gramy arki, to buty do 4 poziomu też dobrze mieć, no bo ta szybkość robi robotę w KVK. Ale też jak mamy VIP-a 18, to też może troszeczkę to inaczej wam się jakby tak przełoży. No ale też warto o tym pamiętać, nie? No ale no tutaj też moglibyśmy pójść na przykład bardziej chyba w tą opcję, niż tutaj mi się zdaje w tą biegłość u kawalerzysty. Bardziej mi się zdaje, że Zilliang za mną przemawia, jeżeli chodzi o kult. Od razu mówię, że tutaj w critach chyba bardziej by się opłacało iść właśnie w crity broni i tam takich pojedynczych rzeczy niż chesty i legi na tą chwilę, w takiej chwili, gdzie ja jestem. No ale jeszcze tak jak mówię, będę to robił burzę mózgów z paroma osobami i będziemy się zastanawiać, co robić dalej. No bo jest różna szkoła. Niektórzy mówią kultuj, a potem krytuj, niektórzy mówią kryty, potem kultuj, więc wiecie, kiedyś było tak, że jak nie było kultów, no to wiadomo, że każdy szedł w kryta, no bo miał te szkicy, miał te, jakby tak powiedzieć, miał materiały, więc szedł w to, nie? Więc kurczę, no ciężko mi jest tutaj, jakby tak powiedzieć, też odpowiedzieć na to wszystko. Tak do końca, ale no tutaj jest też do was prośba, żebyście mogli mi doradzić. Lecimy w buty. Buty, no i tak, mamy Artura, mamy Zillianga i mamy Ragnara. Buty, mi się zdaje, że piechoty nie ma co puszować, jeżeli chodzi o speeda dodatkowego. Bardziej już bym się zastanawiał właśnie nad Ragnarem, żeby Ragnar był jeszcze szybszy, żeby zrobić tą piątkę, lub też na Zilliangu tą piątkę, no bo te marsze będą prawie jak kawalerzy wtedy chyba biegacie, jak dobrze wiem. Też można tutaj pokusić się na drugą wersję butów, jeżeli chodzi o na Liu, no bo tu mało materiałów jest, będzie miał obronę piechoty, no tego marszu nie będzie miał szybszego. Liu ogólnie gra jako drugi przeważnie z Williamem, ale po prostu teraz pod Canyon mam go Liusko ustawionego, nie? No i tak widzicie tutaj te wszystkie kulty i jakby tak powiedzieć kryty, no mniej więcej wiemy jak to wygląda, tylko jak to dobrze rozegrać, no też musimy przemyśleć ile tych materiałów, że tak powiem, ostatecznie będę miał, kiedy będę kultował podczas mobilizacji sojuszu, bo ja kultować lub też krytować będę na pewno podczas tego zrobił, że troszeczkę punktów zrobić, no i pewnie będziemy coś tam szkolić.
Co tu jeszcze możemy przegadać? Na pewno możemy przegadać temat, dlaczego nie robię 6 marszu, bo już o tym tam coś wspominałem kiedyś. Nie robię 6 marszu z tego względu, że ja po prostu uważam, że lepiej jest w tym momencie krytować, kultować, jak mamy 5 marszy, niż iść 6 marsz. Bo tak jak wspominałem może w poprzednim filmiku, że trzeba wykupować pakiety przełęczy czwartej, które nie są tanie, dobrze o tym wiecie. I trzeba jakby tak powiedzieć, wtedy mamy ten 6 marsz, jesteśmy na Z5 przygotowani, super fajnie lecimy, nie? No ale z drugiej strony, kurde, no też jeszcze trzeba, tak wiadomo, speed-upami być przygotowany. No tutaj ja wiem, że speed-up RS jestem przygotowany na 6 marszy. No ale z drugiej strony no, zrobię 6 części chyba. Nie wiem, czy starczyłoby na akcesoria jeszcze. Wiem, że na pewno można cały gear zrobić dzięki tym materiałom. No i co dalej, nie? Słuchajcie, co dalej? No, jeżeli na przykład to nie krytnie, będziemy mogli to oczywiście tam użyć na nim kulto, czy żeby skultować w ogóle do 1. poziomu, bo mamy dużo, to mamy ponad 20 tych kryształków pomarańczowych, więc też moglibyśmy to wykorzystać. No ale z drugiej strony, kurczę, no po co, nie? 2, też nie wiem, czy bym na przykład ten 6 marsz już teraz mógł zebrać, no bo tutaj wtedy no musisz mieć broń pod łuki, a ja jej raczej nie mam. Na pewno jej nie mam. Myślę, że jej nie mam. Też no Hejdzior tutaj. Jesteśmy w trakcie, nie, to jest co? O łuczniku, tak, tutaj jest do zbierania lub też bierze się z KVK. Tutaj jeżeli chodzi o łuczników, to jest, no to też temat, no właśnie. Rączki może by były, tak, rączki są. Legi też by były. Buty też by były, ale buty, no tutaj też można było pójść w leadershipa, czy jakoś, wiecie, leadership, budki i rączki przerzucić, buty, tak, rączki też są, wykuć budki i rączki, wsadzić po prostu do Zelianga, nie? A ręce i buty już mieć na 6 marszu, powiedzmy Ashurbanipala. Tak ja mam, tak jak to jest też na Bumblebee zrobione. No i ogólnie tutaj w sumie przeglądać, co mamy, co nie. Jest piechota, o. Mamy 3 części, gdzie buty i legi są byśmy dali wtedy leadershipa, nie? By nam brakowały tak 3 części broni, testu i głowy. Ale wiadomo, że tu mamy 3 części leadershipa, wiadomo, że wtedy tak, no brakuje nam szkicy w tym momencie. Tak bardziej tak popatrzeć racjonalnie, nie? I dlatego ja uważam, że kultowanie lub też krytowanie jest bardzo ważną opcją. No i co? No i po prostu zastanawiałem się nad taką jedną rzeczą, ile będę mógł skultować, kiedy na przykład będę kultował tam po inne rzeczy. Muszę po prostu, jak wrzucę sobie, podkrywam, będę gotowy, muszę zobaczyć, ile tych materiałów mam i wtedy po prostu pobliczać, co mi będzie w tym momencie najlepiej pod KVK, czy po prostu w tym momencie będzie lepiej skultować tam troszkę słabsze itemy niektóre, żeby dać, żeby były mocniejsze. Kritować może jakiś jeden item, tak na przykład broń na Arturze, czy dać mu piąty kult, no ale to się wiąże z bardzo dużą ilością materiałów, nie? Więc będę chciał to wszystko obliczyć, popatrzeć co, gdzie i jak i wtedy po prostu będziemy to pchać, tak mi się zdaje, że tak w tym momencie takie jest moje zdanie na temat tego. No ale tak jak widzicie, od dawna jest właśnie ta tematyka kult, crit, nie? Dużo ludzi mówi, wiadomo, jak ci skrytie, no to lecisz z tego itemu, lecisz do fulla, czyli no nie wiem, jak mam Artura i tutaj mam chest, no to jeżeli by się udało mi tam zebrać tego więcej chestu, mamy crita, no to kultujemy 5, tak samo jest z głową, nie? I w tym momencie zostawiamy. Jeżeli mamy Ragnara, mamy tutaj 2 crity związane z ringami i lecimy do 5 na ringach, nie? Jeżeli mamy Zedelianga, no to tu akurat nie mamy żadnego crita. Przy Liucze mamy tylko portki, więc tutaj dużo nawet kulty by nie kosztowały, bo są tak pozasetowe. Huo, no to tak samo tutaj jest tylko chest, więc też moglibyśmy tak jak na Arturze potem po prostu kultować dalej chest. No, jest parę takich rzeczy, które naprawdę ja się nad tym bardzo zastanawiam. Jestem na etapie w tym momencie takiej wersji konta, gdzie ja muszę rozwijać na pewno gear i ornamenty i po prostu je coraz bardziej wzmacniać. Uważam, że już mam dobre. Jestem w tym momencie na takim etapie i się do tego będę jakby tak ustosowywał. Jakoś nie mam parcia na jakieś złote głowy, jakieś eventy z dowódcami, no bo ja jestem przygotowany na to, żeby nawet jak nowa piechota wyjdzie, będzie mi pasowała do moich 2 marszy lub też jakoś sparowania, to będzie fajnie, to można było po prostu zgrać, nie?
No i tyle. Tyle mi się zdaje, że a propos odcinka, jeżeli chodzi o kulty, kryty Giru. Jeżeli macie jakieś tutaj, wiadomo, opcje, informacje, to dawajcie znać. Fajnie by będzie poznać wasze, jakby tak powiedzieć, tutaj obiekcje. No i też przemyślenia, nie? Bo też może będziecie mieli troszeczkę jeszcze większe doświadczenie, albo po prostu ktoś w tym siedzi i powie, słuchaj, rób tak i tak będzie najlepiej. Wiadomo, że jak podam wam pewnie jeszcze później dane, ile ja mam ostatecznie tych materiałów, ile jak to mogę, to wtedy będzie też łatwiej to sobie posegregować, co lepiej zrobić, albo zrobić jak najwięcej pod te 5 marsze, poulepszać, a nie pchać się, wiecie, w tam jakieś, nie wiem, 2, 3, 4 itemy i tyle, a może się po prostu da zrobić więcej, no. Wszystko jest uzależnione od tego, jak tutaj wszystko się też dozbiera troszeczkę tych materiałów, tak, widzicie, tego jest dużo, tam na dole też jest dużo, a jeszcze w obiegu jest do wyciągnięcia 3 razy, tak, 4 razy 3 czy 12 legendarnych 12 legendarnych materiałów ze skrzynek ze względu na to, że niektóre rzeczy nie są odkryte, legendarne. Jeszcze raz do zobaczyska, trzymajcie się, elo.